Witamy serdecznie po raz kolejny w wakacyjnych dniach. Witam Ciebie, Piotrze, witamy wszystkich naszych słuchaczy. Witam, witam. Dzisiaj na tapetę chciałem, żebyśmy wzięli takie pewne objawienia, troszeczkę mówiące też o potopie, troszeczkę też mówiące o Rosji. Chodzi mi konkretnie o postać Stefana Karulskiego. Czy mógłbyś przybliżyć tą postać tego Stefana Karulskiego? Bo powiem tak szczerze, to jego nazwisko brzmi dosyć swojsko. No i wiele osób mogłoby pomyśleć, że to jest w ogóle Polak jakiś. Tak, wiele osób może pomyśleć, że to jest Polak, ale to nie jest Polak. To jest Serb. Mhm. Serbski starzec, święty starzec, zakonnik, zmarły w 2001 roku, z tego co pamiętam. Urodzony w 1922. To był mnich z Athos, który znany był z takiego dość ekstrawanckiego sposobu bycia, ale też znany był z przepowiedni, które miał dostarczyć. I na przykład jak teraz zajrzymy do internetu, o dziwo na przykład bułgarskiego, bo na bułgarskich stronach znalazłem o nich najwięcej, no to tam popularny jest temat jego przepowiedni. Jest popularny na równi z przepowiedniami Wangi, bo Stefan Karulski zapowiada bardzo interesujące rzeczy, zapowiada wielkie zmiany i co ciekawe nie zapowiada III wojny światowej ani żadnej innej. Mówi natomiast, że będą różne interesujące rzeczy się rozgrywały na świecie i te przepowiednie Stefana Karulskiego zdaniem niektórych noszą pewne podobieństwo na przykład do tego, co mówił ojciec Klimuszko. Tak to wygląda. Wiesz, jak z każdym jasnowidzem, ze Stefanem Karulskim jest pewien problem, to znaczy się w przypadku większości jasnowidzów, nawet tych najsłynniejszych, to my mamy często taki wyidealizowany obraz książkowy stworzony przez ich biografów na przykład, tak, a trochę trudno jest powiedzieć, jacy ci ludzie byli za życia i te informacje o Stefanie Karulskim no też są takie, prawda, że wiemy tylko tyle, co zostało spisane w relacjach rzekomych świadków, no i w książce, która nosiła tytuł Znaki końca świata. To jest taka dostępna w internecie książka, broszurka w języku serbskim, w której znajdują się też jego przepowiednie dotyczące końca świata. Co ciekawe, one są trochę inne od tych, które można znaleźć gdzie indziej, bo w tej książce on mówi, takie mówi typowe rzeczy dla świętego starca, czyli antychryst i tak dalej, będzie koniec świata. Natomiast bardziej znane są przepowiednie Stefana Karulskiego dotyczące tego, że czeka nas potop, kolejny potop, no tylko nie taki jak wtedy, ale taki, który zmieni zupełnie oblicze świata i no, sprawi niemałe zamieszanie na arenie, wiesz, że tak powiem, politycznej nie tylko, ale i społecznej, tak? Czyli dojdzie do takiej sytuacji, że dojdzie do migracji, niektóre państwa upadną, upadnie Ameryka i tak dalej. O tym jeszcze za chwilę będziemy mówić. Także Stefan Karulski, no to przede wszystkim jest, to warto zapamiętać, mnich z Athos, Serb z pochodzenia, chociaż no, skąd się bierze jego nazwisko, to też trzeba powiedzieć, bo on się nie nazywał Karulski, to jest jego pseudonim od pustelni, od Karuli, w której się znajdował przez bardzo, bardzo wiele lat, ponad pół wieku. Natomiast jego prawdziwe nazwisko to Milkowicz, Stefan Milkowicz. Tak jak mówię, święty starzec, tak? Taki fenomen w prawosławiu jest do dzisiaj, bardzo popularne są przepowiednie rosyjskich świętych starców. No troszeczkę tutaj nam się Stefan Karulski w to wpisuje, dlatego że on, jakby nie patrzeć, no większość życia z rosyjskimi mnichami spędził, także też jak zauważymy za chwilę, ten element, wątek rosyjski w jego przepowiedniach też się pojawia. No nie wyspa, tylko ten półwysep Athos jest dosyć ciekawy, ta Republika Mnichów, ja tam kiedyś byłem, to już pomijam fakt, że kobiety nie mają tam prawa wstępu, to jest jeszcze o tyle ciekawe miejsce, że żeby tam się dostać, to trzeba w Atenach wizę sobie wyrobić specjalną, żeby się do Athos dostać i najciekawsze jest to, że właśnie między innymi Unia Europejska miała bardzo duże wąty, że jak to układ z Schengen jest, który nie ma granic, a tymczasem do tej Republiki Mnichów potrzeba wizy, no nie?
Także jest to dosyć swoiste miejsce, takie owiane tajemnicą, ale bardzo ciekawe. Kiedyś też coś tam mówiłem na kanale o przepowiedniach. Natomiast powiedz mi z Athos, tych przepowiedniach niektórych mnichów, ale powiedz mi, jak potoczyły się w ogóle losy Stefana Karolskiego? Kogo albo co on widywał w swoich wizjach? Jeżeli chodzi o jego losy, no to tyle wiemy, co napisano chociażby w jego nekrologu, który jest taki dość szczegółowy. No i dowiadujemy się, że on po szkole średniej uczył się gdzieś tam w szkole rolniczej. No oczywiście rozpoczęła się wojna, ponoć był partyzantem, złapali go Niemcy, no i obiecał Matce Boskiej, że jeżeli ujdzie żywy, no to poświęci się Bogu. Jakoś mu się udało przeżyć, ponoć uciekł z zasadzki czy z jakiejś tam pułapki, no i w latach 50. na nogach poszedł po prostu do Grecji, trafił na Athos, do Karuli, do takiej pustelni i tam został. Tak? Obracał się wśród mnichów rosyjskich, był odwiedzany ponoć, tak można przeczytać, przez zarówno pielgrzymów, jak i wycieczki prawosławnych mnichów z innych krajów, na przykład ze Związku Radzieckiego, tak? Nie wiem, na ile to było wszystko prawda, dlatego że, no wiesz, w internecie, jeżeli chodzi o jasnowidzów, to też mamy często takie historie, których się zweryfikować nie da. My musimy temu wierzyć na słowo. Ale dajmy na to, że tak było. To właśnie od tych prawosławnych mnichów, którzy go odwiedzali, pochodzi część tych przepowiedni. I on sobie tam urzędował na tym Athos w Karuli w dość ciężkich warunkach. Ponoć nie miał żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym, stąd też te jego przepowiednie zaskakiwały wielu, tak? Skąd facet, który nie ma żadnego kontaktu z rzeczywistością, wie tak dużo na temat świata, na temat tego, co się dzieje wokół. On tam spędził bardzo dużo czasu, nawet wiesz, tam pojawiły się takie sugestie, zresztą jego jest łatwo wyszukać w sieci, bo są nawet filmy z nim dostępne, gdzieś tam na Facebooku, na YouTubie, ale są w języku greckim, prawdopodobnie trudno zrozumieć, o co mu tam chodzi. W jego nekrologu pojawia się nawet wzmianka, że on był ogarnięty szaleństwem chrystusowym, czyli możliwe, że mu tam deczko już odbiło, prawda? No i pod koniec życia ten mnich jasnowic, ponieważ tam były bardzo ciężkie warunki, on spał w jaskini, no z racji tego, że był chyba dość wycieńczony, no to go przeniesiono pod Belgrad i tam umarł. No i ponoć do dzisiaj są pielgrzymki do jego grobu. Tak ta sytuacja wygląda. Natomiast kogo on widywał? I tu też są rozbieżne informacje, dlatego że Stefan Karolski narzekał ponoć, że bardzo go nękają demony na tym Athos, w tej pustelni, że on widział, jak te demony schodzą z góry. Zresztą demony to był taki stały element w jego naukach, tak? On twierdził, że demony są i będą, tak? Dopóki jest człowiek, dopóty demony będą. On sobie starał się z nimi jakoś tam radzić. Nie wiadomo, czy to były wizje, czy to były jakieś jego urojenia, ale można też natrafić na takie informacje, które mówią, że on w tych swoich wizjach widywał Matkę Boską, tak? Tylko że tak do końca w 100% nie wiemy, jaką drogą te przepowiednie nachodziły. On się w pewnym momencie ponoć zorientował, że widzi przyszłość. Jasne. Natomiast jednym z takich, bym powiedział, bardziej interesujących elementów w jego wizjach właśnie był ten potop, o którym wspominałeś, bo ta zapowiedź potopu, po którym nic nie będzie i w ogóle tak naprawdę po tym potopie miała przetrwać jedynie Rosja, no nie? Jest to dosyć ciekawa taka wizja, taka przepowiednia. I co jeszcze tak naprawdę Karolski przepowiadał? No, ten wątek potopu jest chyba najciekawszy w tym wszystkim, dlatego że on twierdzi, iż w drugiej połowie XXI wieku, a przypomnijmy, że on nie żyje od 24 lat, w drugiej połowie XXI wieku ma dojść do wielkiego potopu. I to będzie taka sytuacja, która sprawi, że niektóre kraje, no te wiesz, leżące najbliżej morza, ponoć pogrążą się zupełnie pod wodami. I to nam się kojarzy oczywiście z wzrostem poziomu mórz. To nam się może kojarzyć ze skutkami ocieplenia klimatu, ale to nam się może jeszcze kojarzyć na przykład, no nie wiem, z jakimiś katastrofami kosmicznymi, które sprawią, że wielkie ciało niebieskie spadnie do oceanu i powstanie fala, która zaleje przybrzeżne regiony, tak? On sugerował, że wiele krajów upadnie,
że ponoć w 2025 roku Ameryka ma stracić finalnie pozycję hegemona na świecie, natomiast kiedy dojdzie do tego potopu, no to większość uciekinierów, tych, którzy przeżyją, dostanie się do Rosji. No z tego powodu, że możemy sobie łatwo wyobrazić taką sytuację, że Rosja jako ogromny kraj, ogromne terytorium, zdaniem Karulskiego nie zostanie zalana, że pojawią się takie enklawy, gdzie będą ci uchodźcy osiedlani. I Stefan Karulski mówi w swojej wizji na przykład, że to będzie zarzewiem konfliktów, tak? Bo nagle do Rosji dostanie się mnóstwo ludzi, przedstawicieli innych, wiesz, narodowości, kultur, religii i ci ludzie nie będą się tam umieli odnaleźć. Sami Rosjanie będą pod mocną presją, że będą musieli pilnować swoich domów. O tym mówi taka przepowiednia, którą Karulski przekazał mnichom z Ukrainy. Oni nie wiedzieli początkowo, o co mu chodzi, on im potem wyjaśnił, że właśnie kiedy będzie ów potop, to ludzie będą z różnych części świata do Rosji przybywać i zabierać Rosjanom domy, tak? Bo nie będą mieli gdzie mieszkać. Tak to wygląda. No ale z drugiej strony Stefan Karulski mówi, że ludzkość jakoś sobie podoła z tej sytuacji, poradzi sobie, że prędzej czy później wyjdzie na prostą, dojdzie do ogromnych zmian. On na przykład mówi, że trzeba będzie zmienić rolnictwo, że ludzie znowu wrócą do takiej formy uprawiania, wiesz, ziemi, aby być samowystarczalnymi, czyli jakieś przydomowe ogródki i tak dalej. On też mówi, że Rosja wyjdzie z tych wszystkich zdarzeń zupełnie odmieniona, że to nie będzie ten kraj, że czeka nas w ogóle rewolucja. No oczywiście jako Serb też mówi, że przetrwa Serbia. O wzmiankach na temat Polski u niego nie natrafiłem. Natomiast jest tam też, wiesz, ta druga część, bardziej religijna, mówiąca o antychryście i tak dalej, ale ona nie jest taka bardzo obrazowa, to są po prostu takie typowe religijne wizje. Jest to na tyle wszystko interesujące, że w przeciwieństwie do wielu proroków apokalipsy, którzy spodziewali się III wojny światowej i tak dalej, patrząc na wydarzenia na świecie, no to Stefan Karulski tchnie trochę nadziei w serca ludzi, mówiąc, że tej wojny nie będzie. No i tak jak wspomniałem, niektóre osoby mogą w pewien sposób powiązać jego przepowiednie z tym, co mówił ojciec Klimuszko, dlatego że jeżeli dobrze pamiętamy, to ten polski franciszkanin, wizjoner, zielarz, ekstrasens, tak, o zdolnościach psi, które wykorzystywał na przykład do poszukiwania zaginionych, on też dostarczył dość dużo przepowiedni, znaczy dużo, niedużo. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o przepowiednie na temat przyszłości ludzkości, to Klimuszko dostarczył im mało. Cały czas się poruszamy po jednym i tym samym materiale i tam są te słynne przepowiednie o tym, że będzie najazd na Europę, ale też jest taka przepowiednia, która mówi, że Europa zatonie, tak? Że zmieni się klimat, w Polsce będą rosły owoce południowe, że woda zaleje Niemcy, Francję, tą Europę północno-zachodnią w ogóle, nawet do Polski dotrze. Taka pamiętna jest wizja mówiąca, że tam, gdzie będzie Klimuszko pochowany, tam też będzie woda. Wskutek jakiegoś w ogóle wybuchu na Atlantyku. On o tym mówił, to było bardzo ciekawe, chociaż tak jak mówię, no, jest mało przepowiedni Klimuszki dotyczących przyszłości świata, natomiast Igor Witkowski twierdzi, że Klimuszko zostawił dużo tych przepowiedni, przed śmiercią nawet ich sporo nagrał. To było nie tylko zarejestrowane, ale miało być też swego czasu, jakiś czas po jego śmierci, dystrybuowane w środowiskach katolickich. Niestety ten materiał jest dzisiaj uważany za zaginiony. Także jeżeli spojrzymy na to pod tym kątem, to możemy znaleźć pewne analogie między przepowiedniami Stefana Karulskiego a przepowiedniami Klimuszki. No jeszcze oczywiście tam są jakieś inne przepowiednie, takie wiesz, pochwalne wobec Rosji, no ale to jest typowe dla zjawiska świętych starców. Przypomnę, że święci starcy to są osoby właśnie takie jak Karulski, czyli najczęściej pustelnicy, mnisi, którzy wskutek długoletnich, długotrwałych medytacji, postów, ascezy, a z tego ta pustelnia Karulskiego była znana, zyskują jakiś szerszy wgląd w rzeczywistość, zyskują niekiedy moce paranormalne i także, jak niektórzy wiedzą, wgląd w przyszłość. I tak miało być właśnie ze Stefanem Karulskim.
Mhm. Tak jak wspomniałem, on się w pewnym momencie miał zorientować, że widzi tą przyszłość. Ponoć to spisywał, ale problem jest taki, że kiedy zajrzymy do internetu w poszukiwaniu jakichś innych źródeł niż książka Znaki końca świata, gdzie mm, fragment tych jego przepowiedni jest, no to mamy bardzo mało informacji. Mamy w kółko te same informacje. No i zawsze trzeba być ostrożnym jednak, tak? Bo pamiętając, jak bardzo są niekiedy naciągane przepowiednie, to w jaki sposób dorabia się w internecie przepowiednie do jasnowidzów, którzy oczywiście już dawno nie żyją, tak? No przecież co roku możemy czytać nowe przepowiednie Wangi czy Nostradamusa. Także trzeba być ostrożnym, bo koniec końców może się okazać, że niektórych tych przepowiedni Karolski w ogóle nie wygłosił. Tutaj jest znamienny przykład pewnego innego świętego starca Władysława Szumowa, który też ponoć miał sporządzić całą listę przepowiedni na temat tego, co czeka świat i Rosję. Mówiłem o tym kiedyś u siebie na kanale w transmisji na żywo. No i okazało się, że wszystko było oparte, wiesz, o jakieś, jakąś kartkę, jakiś odpis tych jego tajemniczych przepowiedni, a koniec końców mógł ten Władysław Szumow w ogóle nie istnieć. Mógł zostać wytworzony w umysłach wiernych, no ale legenda trwa i przepowiednie Szumowa można przeczytać. Także ja zawsze do jasnowidzów, wiesz, podchodzę z pewną rezerwą. No oczywiście duży szacunek mam do ojca Klimuszko za jego postawę wobec jego własnych zdolności. Taką postawę, z której taki Jackowski powinien mocno brać przykład. No i też, wiesz, mamy taką trochę polaryzację tutaj, no bo z jednej strony jest Władysław Szumow, który mówi, że wojny nie będzie, a z drugiej jest nasz polski jasnowic internetowy, który tą wojnę zapowiada przynajmniej kilka razy w miesiącu, tak, i od kilku lat. Także kto ma rację, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Karulski. No wiesz, no ja mam wrażenie, że z jasnowidzami jest podobnie jak i z relikwiami niektórych świętych, bo ja na przykład bardzo lubię kościoły, które mają relikwie świętego Krzysztofa albo świętej Barbary, gdzie Barbara ani Krzysztof nie istnieli nigdy, prawda? Ja na przykład w Bytomiu mieszkałem, należałem do parafii świętej Barbary i ta parafia miała relikwie świętej Barbary, pomimo faktu, że jest to tylko i wyłącznie legenda. Prawda? Więc ani Krzysztof nie istniał, ani Barbara, no ale co gorliwsi mają ich oczywiście pełno. Zresztą odnośnie relikwii to kiedyś sobie możemy pogadać, bo przecież w Europie jest 7 czaszek świętego Antoniego, prawda? Także która jest prawdziwa? No nie wiadomo, każda ma certyfikat, no nie? Także podobnie jest jak z tymi właśnie jasnowidzami, który każdy z nich coś tam tworzy, coś tam rzeźbi, no nie? Ile z tego prawdy? Nie wiadomo, no nie? Natomiast powinno się patrzeć na tą większość przepowiedni, a nie na to, że coś tam gdzieś tam, coś tam się spełniło, no nie? Bo to już wtedy przechodzimy w tę kwestię manipulacji. Dzięki ogromne za wspólnie spędzony czas. Serdecznie zapraszam też wszystkich, żeby zajrzeli na kanał Piotra na UFO Historii i na UFO Historię Little. Tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Też niedługo będziemy o różnych ciekawych rzeczach sobie rozmawiali. Prawili. W ogóle, tak na marginesie, to razem z Piotrem teraz chcieliśmy właśnie też pozdrowić jednego człowieka, bo to jest też ważne, i nie tylko jednego człowieka, bo jeszcze teraz właśnie w komentarzu czytam u siebie na kanale, że jakaś kobieta mówi, widziałam pana na dworcu we Wrocławiu z rowerem, ale wstydziłam się podejść. No nie? No ale właśnie ostatnio miałem taką ciekawą sytuację, że serdecznie pozdrawiamy pewnego pana z Krakowa przy okazji. Bo Tak, ja też jechałem pozdrawiam. w pociągu, zaczepił mnie oglądając mój kanał tak na marginesie i powiedział, że ci dawni poszukiwacze zjawisk paranormalnych to już nie istnieją albo się gdzieś tam sprzedali, jak to on to nazwał, a powiedział otwarcie mi, że istnieje tylko dwóch, istnieje Cielebiaś, Miazga i istnieje Damian Trela. Także tą trójkę wymienił i dlatego my też go serdecznie pozdrawiamy, że dalej nas pamięta i gdzieś może na nas się powoływać albo gdzieś tam o nas mówić i nasze kanały ogląda. Serdecznie pozdrawiamy i tak samo wszystkich innych, którzy zaglądają na nasze kanały. Pozdrawiamy, trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się, cześć.